Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na inspiracje festiwalowe, sezon koncertów i festiwali w pełni, więc przychodzę dzisiaj z moimi propozycjami makijażu na te okoliczności. A że wydaje mi się, iż te trendy na styl boho, na kropeczki, paseczki, etno, przyklejane cyrkonie, brokaty, sztuczne rzęsy, warkoczyki, motylki i wszystko naraz już dawno minął. Chciałabym Wam pokazać propozycje trochę bardziej nowoczesne, trochę bardziej w trendach i takie, które będą dosyć szybkie do wykonania, abyście siedząc w namiocie, będąc na jakimś festiwalu, nie musieli spędzić godzin właśnie w trudnych warunkach robiąc makijaż, więc dzisiejsze makijaże będą osadzone w trendach, bardzo modne, proste i dosyć szybkie do wykonania i wszystkie produkty, których dzisiaj użyję, znajdziecie na Allegro, ponieważ Allegro jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Widzieliście już, że na Allegro można znaleźć marki premium, jak i te drogeryjne. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, że wiele marek kosmetycznych ma swoje oficjalne sklepy na Allegro i możecie również tam bezpiecznie te produkty zamawiać. Ja korzystałam dzisiaj m.in. z oficjalnego sklepu L'Oreal, Eveline, Clavier, AA, Inglot, więc słuchajcie, będzie się działo. Wszystkie te produkty znajdziecie też na dole w opisie podlinkowane, jeżeli coś by Was zainteresowało. Mam tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy, no i mnóstwo pomysłów na makijaże, więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. W pierwszym makijażu będziemy pracować sobie paletką od Desi. Jest to paleta Say Yes, która powstała we współpracy z Marzeną Tarasiewicz. Jest to piękna paleta, trochę taka w klimacie ślubnym, z pięknymi odcieniami przybrudzonych fioletów i właśnie dzisiaj na fioletach będzie opierał się nasz pierwszy look. Zanim jednak przejdziemy do makijażu oka, musimy wyrównać sobie koloryt skóry. Ja dzisiaj używać będę podkładu True Match od L'Oreal. Jeden z moich ulubionych klasyków i dzisiaj używam sobie odcienia 2N. Podkład ładnie wyrównuje koloryt i przepięknie stapia się odcieniem z naszą skórą. Jako korektor posłuży mi Hean Camouflage, ale w bardzo niewielkiej ilości. Jest to bądź co bądź makijaż na lato, więc nie chcemy, żeby był zbyt przytłaczający i ciężki. Przypudrowuję skórę pudrem Rise od Hean. Biorę sobie w tym celu puszek, aby lepiej utrwalić makijaż, żeby wytrzymał cały koncert bądź festiwal. Tutaj w szczególności wtłaczam go w strefę T, staram się trochę mocniej i trochę więcej go docisnąć, a na resztę twarzy delikatnie doklepuję. Uważam, że idealnym kosmetykiem na festiwal są wielofunkcyjne palety zawierające w sobie jak najwięcej różnych produktów, bo są po prostu wygodne do zabrania, szybkie do wykonania makijażu i dzisiaj będę używała sobie paletki od Eveline Wonder Match. To jest Face Contouring Palette. Zawiera w sobie puder, bronzer, rozświetlacz i róż i to jest odcień 02. I zacznę sobie od bronzera, ma bardzo ładny odcień. Jest raczej ciepłym odcieniem, ale jeszcze nie pomarańczowym, więc idealny do ocieplenia skóry, stworzenia efektu opalenizny. Ma takie lekko satynowe wykończenie, więc też fajnie, delikatnie odbija światło. Nie jest taki płaski na skórze. Bardzo mi się ten efekt podoba. Tym samym pędzelkiem aplikuję sobie teraz róż w przepięknym koralowo-brzoskwiniowym odcieniu. Bardzo delikatnie, bo chciałabym, żeby ten policzek później miał na sobie też jeszcze jeden inny kolor, ale do tego przejdziemy sobie za chwilę, więc bardzo delikatnie tutaj na jabłuszka policzków aplikuję ten róż. Dokrypuję lekko gąbeczką, żeby nie było żadnych plam i rozświetlacz również nałożymy sobie później. Zanim przejdę do makijażu oka, wyrównam sobie jeszcze delikatnie brwi. Tutaj używam pisaka z NYXa i wyczesuję brwi żelem z NYXa The Brow Glue. Produkty z L'Oreala, z NYXa, jak i z Maybelline znajdziecie w jednym sklepie na Allegro, właśnie w sklepie L'Oreal, więc fajnie, że możecie w zasadzie zamówić sobie wszystkie te marki w jednym miejscu. Na powieki nakładam bazę Inglot Eyeshadow Keeper. Sklepy Inglota również znajdziecie na Allegro i przechodzimy do tej pięknej paletki. Zaczynam sobie niedużym kulkowym pędzelkiem i odcieniem Wine O'Clock. Rozcieram go sobie w zewnętrznym kąciku i buduję klasycznie kącik zewnętrzny. Ta paletka w ogóle bardzo ładnie pachnie. Ma taki elegancki, lekko kwiatowy zapach. I teraz większą, puszystą kuleczką sięgam po odcień Be Mine. To taki piękny, bardzo jasny, chłodny fiolet. I nim rozcieram sobie górną część tego cieniowania i przenoszę kolor w załamanie powieki. Wyciągam ten kolor też na zewnątrz. To jest istotne, bo będziemy przenosić sobie właśnie te fiolety na skronie i policzki. Odcieniem Harmony jeszcze raz pogłębiam sobie załamanie powieki i jeszcze raz wszystko dokładnie rozcieram.
Teraz Be Mine tą mniejszą kuleczką aplikuję na dolną powiekę. I delikatnie pokrywam też wewnętrzny kącik i przenoszę w załamanie powieki, ale tak minimalnie, żeby tylko, widzicie, było takie subtelne przybrudzenie w tym miejscu. Pogłębiam jeszcze kącik odcieniem Get Wild, takim najciemniejszym, lekko brązowym, czekoladowym brązem. A wewnętrzny kącik malutką kuleczką odcień Hush. Zaczynam tutaj od dolnej powieki. Troszkę łączę sobie z przednim cieniem i doklepuję. Możecie jeszcze delikatnie rozjaśnić sobie tym beżem Marry Me. Poleciamy takie piękne błyski i nie mogę się zdecydować, na które mam ochotę. Myślę, że wybiorę sobie te, czyli Burgundy i Candy. Zaczynam od Burgundy, tego ciemniejszego i nakładam go palcem na środek powieki. Ten błysk jest taki bardziej foliowy, bardzo pięknie mieniący się, no robi wrażenie, trzeba przyznać. I następnie Candy bliżej wewnętrznego kącika. Przenoszę go tutaj wyżej aż, powyżej załamania powieki, żeby oko pięknie się mieniło nawet, gdy zmienimy jego pozycję. Przyciemniam sobie jeszcze linię rzęs tym najciemniejszym brązem i wiem, że tych kroków tutaj w tym makijażu wydaje się dużo, ale wierzcie mi, że to są takie naprawdę chaotyczne machania i rozcierania. Nie ma tutaj nic skomplikowanego, absolutnie. Chcemy po prostu przydymić sobie tak klasycznie to oko na fioletowo. Sięgam teraz po duży pędzelek, może to być ten, którym nakładaliśmy na przykład puder i wybieramy sobie jeden z tych odcieni i ja myślę, że zacznę od Be Mine. Nakładamy bardzo delikatnie, strzepujemy. Pamiętajcie, że to jest cień do powiek, więc on na policzkach może robić dosyć intensywny efekt, dlatego najlepiej użyć pędzla, który jest już w czymś ubrudzony, najlepiej w jakimś pudrze, użyć niewielkiej ilości, odklepać, strzepać i dopiero aplikować. I aplikuję sobie ten kolor tutaj wysoko na kości policzkowej, tak żeby też nachodził mi ten kolor na skronie. I stopniowo buduję sobie ten odcień. Dodaję troszkę Hush, tego różowiutkiego baby pink. Zaczyna się fajnie robić. I chyba przy tym Hush sobie zostanę. Ciągnę go wyżej na skroń i tutaj na cały policzek. No pięknie to wygląda, zobaczcie. I przechodzę sobie z powrotem do paletki Eveline. Tutaj mamy rozświetlacz w takim lekko złotym odcieniu oraz satynowy puder, który też ma w sobie taką odrobinę blasku, więc możecie wybierać sobie te produkty w zależności od tego, jaki efekt chcecie uzyskać, bo również tym pudrem uzyskamy taki subtelnie satynowo błyszczący efekt, więc ja sobie zaczynam od tego pudru i nałożę go tam, gdzie chciałabym, żeby skóra lekko odbijała światło, ale troszkę delikatniej, więc nałożę go sobie tutaj na boki czoła, trochę na nos, może trochę na brodę. O, widzicie? Jest takie lekkie glow, ale bardzo delikatne. I teraz ten rozświetlacz, który tutaj pięknie będzie się łączył z tym policzkiem. I jeszcze mnie kusi, żeby pożyczyć sobie jeden błyszczący cień z tej palety. I myślę, że wezmę sobie Candy, który jest najmniej drobinkowy, najmniej foliowy i ma właśnie taki bardzo subtelny różowy blask. Nałożyłam go sobie na pędzelek, troszeczkę odkładam na dłoń i spróbuję bardzo leciutko. No i tworzy mi się tutaj taka lekko różowa łuna i bardzo mi się to podoba. Teraz na linię wodną nałożę sobie eyeliner z Inglota. Jeszcze jest świeżutki, nieotwierany. I to są te eyelinery Plain. Żelowy eyeliner w odcieniu 52 Millennial Pink. I nakładam ten kolor na linię wodną. Najlepiej to sobie zerknijcie do oficjalnego sklepu Inglota na Allegro i tam wybierzcie sobie taki kolor, jaki chcecie, bo ich jest po prostu cała masa. Myślę, że możemy sobie wytuszować rzęsy. Ja używam tutaj maskary Vipera Louvre. I na koniec rzecz, która nie daje nam po prostu spokojnie spać, czyli sztuczne rzęsy, które z jednej strony nie są konieczne, ale przy takich okazjonalnych makijażach, kiedy makijaż jest bardzo intensywny czy obszerny, jednak te rzęsy dają nam fajny efekt. Jeżeli kompletnie nie umiecie przyklejać paska, bo on się zawsze gdzieś tam odkleja, nie leży ładnie, a kępki to jest za dużo roboty, to mam dla Was bardzo fajne rozwiązanie, jakim są kępki z klawierek. I to są kępki w wersji
wide, czyli taki szeroki, które mają w sobie dosłownie jakby 2-3 kępki na raz, więc są dużo łatwiejsze do przyklejenia na oko. I możecie sobie kupić jakieś konkretne długości albo właśnie takie zestawy, na przykład 9, 10, 11 i tutaj mam jeszcze 10, 12, 14 mm. Więc dla wizerzystów na pewno bardziej polecam te konkretne długości, a dla Was na Wasze potrzeby jakieś festiwalowe, taki jeden secik, coś pięknego. Będę używać sobie oczywiście kleju Duo mojego ulubionego zielonego, też możecie kupić go właśnie w sklepie Inglot. Mój jest totalnie świeżutki, bo właśnie niedawno zużyłam swoje stare opakowanie. I biorę sobie właśnie ten zestaw 9, 10, 11 mix i zaczynam sobie od 10, najlepiej wziąć sobie lusterko od dołu, żeby wiedzieć, gdzie konkretnie trzeba tą rzęskę przykleić i cyk. Teraz biorę sobie 11 i przyklejam trochę bardziej na zewnątrz i 9 trochę bardziej wewnątrz. Zobaczcie, przyklejam sobie 3 takie kępki i efekt jest po prostu przepiękny, a roboty dosłownie kilka sekund. No 3 kępki, no. Piękne. Wykończymy sobie jeszcze makijaż ust. Użyję sobie konturówki z Inglota numer 326. Taki siny nudziak. I na środek ust użyjemy sobie błyszczyka. Odkryłam ostatnio po prostu prześliczne błyszczyki. Są to błyszczyki z AA Wings of Color. Mam tutaj 3 różne odcienie. Mam nadzieję, że właśnie użyję ich sobie w tych wszystkich 3 makijażach i do tego makijażu zdecydowanie odcień 01 Light Nude, który właśnie jest takim nudziako różykiem. Piękny. Odcienie te błyszczyki mają po prostu przecudne. Zobaczcie. Tu mam jeszcze odcień 15 Golden Gate, bardziej przejrzysty, ten jest bardziej kryjący, taki kremowy. Piękny, brzoskwiniowy. Cudownie pachną i mój totalny hit, czyli 11 American Pie. To jest taki piękny kolor. Jestem zakochana. Piękny, ciepły, lekko zgaszony róż. Coś pięknego. To jest po prostu idealny ślubniaczek, powiem Wam. I moja propozycja numer 1 jest gotowa. To ta najbardziej bezpieczna, ale jednak z lekko modowym twistem, bo mamy ten przepiękny blush draping i jeżeli nigdy nie byliście do tego trendu przekonani, to być może właśnie taka zgaszona wersja fioletowo-różowa Was przekona. Moim zdaniem wygląda to fantastycznie, przepięknie i oczywiście festiwalowe makijaże mogą być również makijażami upiększającymi, więc możemy robić sobie klasyczne cieniowanie, rzęsy, piękne ombre na ustach i wciąż z jakąś fajną stylizacją będzie to wyglądało po prostu fantastycznie. Nasz kolejny makijaż, złotą rybkę, czyli taki metaliczno-mokry look. Zaczynamy ponownie od podkładu, tym razem Skin Tint Superstay od Maybelline. Następnie ponownie korektor i puder z Hean, paletka do konturowania z Eveline. Tutaj staram się nakładać róż nieco wyżej, tak podobnie jak kontur, żeby stworzyć efekt liftingu. Pokrywam brwi żelem, a następnie wypełniam pisakiem z NYXa i przechodzimy do makijażu oka. Muszę się też Wam pochwalić moimi paznokciami, bo wiecie, że ja zazwyczaj paznokci nie maluję, a jak już maluję, to musi być ciemno. I słuchajcie, wykorzystałam sobie 3 kolory lakierów i są to lakiery z Eveline, które kosztują bodajże 7,90, więc są naprawdę w bardzo fajnej cenie. Bardzo szybko schną. Tego ciemnego mam 2 warstwy, a tych kolorowych 3 warstwy i ten najciemniejszy to jest 249, ta neonowa zieleń to jest 218, no jest naprawdę neonowa i pomarańcz to jest 169 i również pochodzą z oficjalnego sklepu Eveline. Myślę, że kilka kolorów na festiwal to jest fajne rozwiązanie, ale żeby było tak w mojej estetyce, wybrałam taki ciemny, bazowy, czekoladowy odcień na większość paznokci i takie małe neonowe akcenty. Makijaż oka oczywiście zaczniemy sobie od bazy z Inglota i jak tamten makijaż był szybki, tak ten będzie dosłownie ekspresowy. Bardzo fajne cienie w kremie wypuścił NYX. Są to cienie Glow Shots, Ultimate Glow Shots i są to po prostu takie cienie w kremie, które można od razu bezpośrednio nakładać na oko i ja tak też sobie zacznę. Z tym, że ja bardzo chciałabym, aby ten makijaż był bardzo edytorialowy, taki modowy, chaotyczny, więc nie nakładam i nie rozcieram tego cienia tak idealnie jak trzeba, tylko właśnie nakładam go takimi pociągnięciami, maźnięciami. Będę chciała nałożyć sobie tak z 2-3 warstwy, aby krycie było naprawdę intensywne. I jest to moim zdaniem idealny pomysł na szybki makijaż
festiwalowy. I niech on popozostawia trochę takich smug, kreseczek, pasków. Nie zależy nam tutaj na precyzji. O. I wyciągamy sobie wysoko na skroń. Ja bezpośrednio z aplikatora. Tak jest najszybciej i najprościej. Wyobrażam sobie, że jesteśmy, wiecie, gdzieś w namiocie na festiwalu i robimy szybki wet look. Żeby jeszcze więcej się działo na tym oku i żeby było trochę więcej takiej wielowymiarowości, użyjemy sobie takiego złotego brokatu od Lamel. Wykładam go sobie trochę i takim płaskim, syntetycznym pędzelkiem dokładam gdzieniegdzie ten brokat. Najfajniej, kiedy on będzie na powiece nieruchomej, wtedy nie będzie nas drażnił, nie będzie podrażniał oka, jeżeli macie wrażliwe. Także mamy w tym looku trend metaliczności. Metalik też jest bardzo, bardzo modny od kilku sezonów, a tu mamy bardzo nowoczesną wersję, dlatego też zachęcam Was, żeby do takiego looku wykorzystać sobie włosy, spiąć je w gładkiego kucyka, albo w gładki kok, albo właśnie zaczesać sobie na mokro do tyłu. Na powiekę też odrobinkę nałożę, ale dosłownie symbolicznie, tylko żeby nie było tutaj jakoś tak płasko w porównaniu do reszty oka. Biorę trochę rozświetlacza, wewnętrzne kąciki i uważam, że takie oko już nie potrzebuje wytuszowanych rzęs, więc przechodzimy do kolejnego elementu tego makijażu. Jakim są elementy 3D? To również jest bardzo modowe rozwiązanie i tutaj chciałabym poprzyklejać sobie te elementy na włosy. Na Allegro znajdziecie całą masę różnego rodzaju samoprzylepnych perełek, diamencików, cyrkonii, ozdób do paznokci, ozdób do makijażu. Ja zamawiam tam zawsze chociażby takie właśnie diamenciki, cyrkonie albo perełki samoprzylepne i właśnie z takich perełek sobie dzisiaj skorzystam. Tutaj mam akurat takie żółto-złote. No i wygodne jest właśnie to, że one mają już na sobie klej i możemy po prostu je przyklejać gdzie chcemy. Oczywiście, jeżeli zależy nam, żeby były one bardzo dobrze utrwalone i utrzymujące się, możemy po prostu dołożyć sobie trochę kleju, na przykład Duo właśnie. I ja kiedyś kleiłam takie ozdoby na klej Duo do włosów i da się go usunąć, bo jest to taki bardzo plastyczny klej, trochę po prostu trzeba go tam pozdrapywać. Nie radzę wyczesywać, tylko właśnie paznokciem zdrapać i powinno być ok. Przyklejam sobie jeszcze kilka takich białych, no i moim zdaniem ten look jest skończony. Wykończymy go sobie ustami i użyję tego drugiego błyszczyka z AA i to jest 15 Golden Gate. Będzie tu pasować idealnie i drugi ekspresowy festiwalowy look jest gotowy i zobaczcie, jak niewiele potrzeba czasu, żeby stworzyć coś ciekawego. Tu mamy w zasadzie tylko cień, którym możemy sobie pociapać powiekę, mamy brokat, którym możemy sobie pociapać powiekę i mamy perełki, które są samoprzylepne, więc wystarczy je odkleić i poprzyklejać tam, gdzie mamy tylko ochotę i w zasadzie makijaż jest gotowy. I trzeci look, najbardziej kolorowy i tęczowy, przygotowuję tak samo jak poprzednie, zaczynając od podkładu, korektora, pudru, paletki do konturowania. Przygotowałam również brwi i możemy przejść do makijażu oka. Tutaj posłużą mi te eyelinery z Inglota i bardzo kolorowa paletka z NYXa. Wyciągam sobie trochę tych eyelinerów. Ja mam tutaj odcień 52 Millennial Pink, 51 Mandarin Crush i 50 Yellow Flow. I teraz uwaga, palcem będę nakładać te eyelinery jako moja baza pod cienie. Niewielką ilość, bo tutaj nie zależy mi na pełnej intensywności koloru, tylko na tym, żeby właśnie te kolory później z paletki były fajnie podbite, a palet po prostu sprawia, że dużo szybciej mi się to wszystko aplikuje. Eyelinery są bardzo kremowe, więc mega przyjemnie się ich używa również w takiej formie jak cienie w kremie. I teraz żółty nakładam sobie w wewnętrznej części powieki, ale też tutaj sobie dosyć obszernie nakładam ten kolor. Tutaj aż wchodząc na nos, nakładam też trochę na dolnej powiece. Teraz przechodzę do mandarynki, nakładam na środek i tak samo jak wcześniej podciągam wysoko pod samą brew. To samo robię na dolnej powiece. Myślę, że taka aplikacja palcami też jest bardzo wygodna, jeżeli jesteśmy gdzieś w plenerze i się malujemy na koncert. I przechodzimy do różowego w zewnętrznej części powieki i przenoszę na skronie. No i teraz nasza szalona paletka, no ona jest taka po prostu kolorowa. No i co, zaczynamy może od tego żółtego. Dosyć duży, puszysty pędzelek,
który jest taki dosyć zbity, żeby fajnie mi ten kolor wpakował i swobodnie wklepuję sobie ten cień tutaj w wewnętrzną część, tam gdzie był żółty, wysoko pod brew i nawet będę sobie rozcierać tutaj jeszcze wyżej, o tutaj nad brwią, tylko tak ostrożnie, żeby tej brwi po prostu nie zniszczyć. Najwyżej sobie ją później poprawimy, ale chcę, żeby to było takie naprawdę bardzo, bardzo obszerne, żeby te kolory po prostu tworzyły nam takie tęczowe okulary. Zobaczcie, aż tutaj na nos śmiało. No i lecimy dalej z pomarańczem. Tutaj mam właśnie taki mandarynkowy, coś między brzoskwinią a pomarańczem, więc będzie tutaj idealny. Dokładam sobie na środek i powiem wam, ten look też jest mega szybki, bo no nie trzeba się jakoś za mocno koncentrować po prostu na blendowaniu. To są jasne kolory, więc one też się w zasadzie blendują. Blendują się same. I to chyba nie będą tęczowe okulary, tylko tęczowe gogle. I różowy. Ależ mi tutaj idealnie pasują te odcienie do tych moich eyelinerów. Troszkę tutaj rozcieram sobie palcem. Będzie po prostu szybciej. Teraz takim bardzo luźnym pędzelkiem do rozświetlacza użyję sobie tego koloru, który jest czymś między żółcią a zielenią. Teraz tym pomarańczem pokrywam sobie tutaj powiekę po środku, tam gdzie wcześniej nakładałam ten pomarańczowy kolor, żeby było jeszcze więcej tutaj, żeby jeszcze więcej się działo i żeby makijaż był jeszcze bardziej taki wielowymiarowy. Ten pomarańczowy jest śliczny, po prostu piękny. Na dolną powiekę to samo. Wezmę sobie też trochę tego błyszczącego różu. Tutaj połączę sobie właśnie między pomarańczem a różem. Ja dokładam jeszcze trochę błyszczącego fioletu, ale na skroniach jednak bardziej widzę ten róż, a tutaj dokładam jeszcze tą mandarynkę. Jeszcze wewnętrzne kąciki nałożę tą błyszczącą zieleń. Pięknie tu pasuje. Może jeszcze troszkę tutaj tak na środek nosa. Taka błyskotka. Akurat na żółtym tle fajnie ona wygląda. Nie jest za ciemna. Nałożę ją też pod łuk brwiowy. Na dolną powiekę odrobinę tej czerwieni. I żeby już tak przystopować z tymi szaleństwami, to klasyczna czarna maskara. Możemy tu również pójść w jakieś kolorowe maskary, ale moim zdaniem to już jest wystarczające. Ja używam dzisiaj maskary Vipera Louvre, tą, którą pokazywałam wam w ostatnich hitach drogeryjnych. Gdy pierwsza warstwa tuszu mi wysycha, możemy sobie przejść do ust. I tutaj też wydaje mi się, że takie delikatne, neutralne usta będą idealne. Użyję sobie dosłownie odrobiny konturówki Hean 515, tylko tutaj na łuk kupidyna. I sięgam po ten piękny błyszczyk z AA w odcieniu American Pie. No on jest po prostu cudny. I one tak apetycznie pachną. Mamy drugą warstwę tuszu i bierzemy się za klejenie kępek. Ponownie sięgam po te z klawiera i jak widzicie tutaj, to są te, których używałam w pierwszym looku. Można je spokojnie sobie ściągnąć i użyć ponownie. Zaczynam sobie od 11, 10. I biorę sobie ten miks 10, 12, 14. I biorę sobie 12. Tutaj 8. I uwaga, 14. Dorysowałam sobie jeszcze kilka piegów i dołożyłam bronzera i tak prezentuje się nasz trzeci ekspresowy makijaż. Propozycja jest bardzo szybka i wygodna, bo można wykonać ją w zasadzie palcami, wziąć jakiś pędzelek, żeby delikatnie coś tam rozblendować, ale to robi się naprawdę bardzo szybko, a jak nam coś się nie doblenduje, zawsze możemy dołożyć trochę więcej błysku, który zakryje nam nasze niepowodzenia. Dokładamy do tego rzęsy i w zasadzie look jest gotowy. No, moim zdaniem po prostu idealny look na festiwal. I to był, moi drodzy, już ostatni makijaż w dzisiejszym odcinku. Koniecznie dajcie mi znać, który z nich podobał się wam najbardziej i który według was jest właśnie najbardziej trafnym makijażem na festiwal. Dajcie mi w ogóle znać, czy gdzieś się wybieracie, czy planujecie jakieś takie szalone makijaże w tym sezonie. Ja zbyt koncertowa, festiwalowa nie jestem, więc raczej nie, ale zawsze mogę poszaleć sobie na kanale dla was. Dajcie też znać, czy znaleźliście coś ciekawego kosmetycznie w dzisiejszym odcinku. Jeśli coś wam się spodoba, pamiętajcie, że na dole są linki do wszystkich produktów. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli lubicie tego typu odcinki, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!